Jak tego tradycja nakazuje, witam wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, czym w ogóle jest Fanverse. Jeśli już wiecie, przewincie tutaj lub posłuchajcie szybko dla przypomnienia. Fazbear Fanverse Initiative to projekt fundowany przez Scotta Caftona, w którym kilka różnych fangame'ów staje się oficjalnymi FNAF spin-offami. Te gry nie tworzą fabuły FNAF, opowiadają swoje własne historie. Scott nie miesza się w development, po prostu chce dać tym obiecującym projektom lepsze warunki. Cała inicjatywa pozwala twórcom zarabiać na swoich grach. Mają powstać mobilne i konsolowe porty tych projektów, a także merch. Co jest też ważne, ten projekt jest bardzo luźny. Scott musi wiedzieć, że gra nie łamie żadnych zasad i tyle. Nie wyznacza też terminów, dla każdego dewelopera jest to poboczny projekt, a nie główna praca. Jest to powód, dla którego dostaliśmy tylko 2 gry przez te ostatnie 2 lata, żadnej presji. Do Fanverse trafiło 5 gier. One Nighted Framties 3 już wyszło, ten temat jest zamknięty. W produkcji jest Pop Goes Evergreen, reboot oryginalnego Pop Goes. Powstał już Arcade, zespół pracuje nad Evergreen. Powstaje Five Nights at Candy's 4, tytuł roboczy, bo gra ma mieć podtytuł, ale jeszcze go nie znamy. The Joy of Creation Ignited Collection to remake 3 starych projektów Nixona. No i FNAF Plus to niekanoniczny remake pierwszego Five Nights at Freddy's. Spojrzenie na tą grę oczami innej osoby, oczami fana tej mrocznej strony FNAF. Jak zawsze z tymi filmikami jest, omówię co ostatnio działo się ze wszystkimi tymi projektami. Nowe teasery, nowe informacje itd. To już 6. taki filmik, więc stare newsy były już omówione wcześniej. Ten omawia okres czerwiec-grudzień 2022, nie licząc pojawienia się FNAF Plus na Steamie, co dostał swój osobny filmik. Pierwszy z kolei będzie Five Nights at Candy's. Ta gra? Cóż, istnieje. Emil bardzo się wyglebał na teaserach do FNAF 3 i najwyraźniej nie chce tego powtarzać, dlatego teraz teaserów jest mało. Od lat prowadzony jest cichy development, bo gra powstaje od 2018 roku. Mogliśmy lata temu dostać trailer i fabułę i Emil oszczędził sobie kłopotu, bo tego nie zrobił. Ale ostatnio dostaliśmy jedno dosyć ciekawe ogłoszenie, inną grę FNAF. Opowiadałem o tym już w sierpniu koło rocznicy FNAF, ale warto to przypomnieć. Powstaje FNAF Fur, FNAF Sierść. Mówimy tutaj o małej pikselowej gierce inspirowanej Candy's Adventure z trzeciego FNAF. Tam byliśmy kotem, walczyliśmy z psami, była to dosyć mała minigierka. FNAF Fur ma być jednak czymś większym, jak z trailera wynika, bardzo memowym. Wstęp pokazał nam dużo bliźniaczej relacji między Candym i Cindy. Emil musiał się dobrze bawić, kiedy to pisał. Poprzedniego dnia Candy zrzucił masę sierści po całej okolicy i teraz ta dwójka musi to posprzątać. Możecie kojarzyć ten opis z prima release'owego trailera. Emil właśnie opisał tam fabułę FNAF Fur, rozumiecie? Opisał trailer do 4, więc dostaliśmy FNAF Fur. Fur brzmi prawie jak for, 4. Skoro ten główny projekt dostanie podtytuł i nie będzie się nazywał FNAF 4, to FNAF Fur ukradnie tą liczbę 4 i zrobi z niej grę słowną. To jest właśnie FNAF Fur. Ten projekt zapowiada się bardzo zabawnie, ale nie wiemy jak będzie działał i jak duży będzie. Emil w ogóle przemilczał temat Fanverse, kiedy o tej grze mówił. Pewnie wiele osób zmartwi, że to poboczny projekt, który opóźnia główną grę, ale nie ma tutaj dużego problemu, bo Emil wiele razy mówił o tym, jak prowadzi development. W pewnym momencie zatrzymał produkcję FNAF 4 nazwa robocza i musiał przemyśleć wiele części gameplayu. Inne projekty pozwoliły mu dobrze spożytkować czas, dopracować swoją grę, nabyć nowych umiejętności. Udowodnił już, że multitasking nie powstrzymuje go od wypuszczenia gotowych projektów. Pop Goes Arcade został ukończony. Powolny development też po części wiąże się ze szkołą, czego nie da się obejść w żaden sposób. Ale możecie być pewni, Emil dobrze wie co robi, po prostu ta gra zajmuje trochę czasu. FNAF Fur i FNAF 4 nazwa robocza w końcu wyjdą i spodziewam się porządnych projektów. Następnie omówmy Pop Goes Evergreen. Ta gra prowadzi dosyć otwarty development, dostajemy regularnie dużo nowych informacji. Ostatnio Kane mocno inwestuje w społeczność GameJolt. Otrzymał tytuł twórcy, wrzuca cotygodniowe aktualizacje z produkcji gry, ale powinniśmy wiedzieć jedną ważną rzecz. Ta gra nie zostanie ukończona w najbliższym czasie. Wiemy nawet tyle, że nie zaczęli jeszcze programować za bardzo na poważnie. Może to brzmieć zniechęcająco, ale są dobre powody, dlaczego tak jest. Po części winę ponosi Pop Goes Arcade. Zespół programował tamtą grę przez ostatnie lata. Dopiero niedawno powstał ostateczny build, który będzie użyty w portach mobilnych. A właśnie, czy mówiłem już, że powinniście kupić i zagrać Pop Goes Arcade? Do 5 stycznia jest promocja, jeżeli oglądacie ten film tuż po premierze. Drugim powodem jest fakt, że Evergreen programuje Emil Mako. Zgodnie ze swoim grafikiem najpierw pracował nad Arcade, teraz robi FNAF 4 nazwa robocza, a potem na koniec będzie Evergreen. Dodatkowo FNAF Fur gdzieś po drodze.
Kane przyznał, że Emil będzie powoli programował niektóre sekcje gry w przyszłym roku, ale wciąż powinien w większości skupić się na swojej głównej grze. Nie ma w tym nic złego, bo wciąż istnieje ogrom kontentu do zrobienia pod Evergreen. Pokoje, postacie, rysunki, wszystko inne. Gdyby Emil skupił się na Evergreen teraz, to wiele by się nie zmieniło, bo czekałby dużo na grafiki. Może spokojnie pracować nad Candies. Kane jasno się wyraził, że zespół dobrze wie co robi. Po prostu prowadzą development trochę inaczej, w innej kolejności. Przechodząc jednak do teaserów, ostatnio dowiedzieliśmy się, że toy animatroniki będą miały dużą rolę w Evergreen. Właśnie dlatego powstały dokładne modele tych robotów. Widzicie, ten render wygląda jak wklejony Toy Freddy's FNAF 2 do Pop Go'sa. Lata tworzenia dokładnych modeli w fandomie FNAF nie poszły na marne. Toje nie będą już zwykłymi easter eggami, jak to było w oryginale, a dostają swoją własną, osobną sekcję gry. A co za tym idzie? Powstał potwór. False Freddy. Główny gameplay gry skupia się o 5 nocy, ale o 10 poziomów. Mamy dostać najpierw zwykłą noc, zwykłą walkę z Pop Go'sem, z Black Rabbitem, a potem specjalny tryb z potwornymi toy animatronikami. Najwyraźniej lękami Fritza. Tak na zmianę, jedno i drugie. Te potwory nazywają się false, fałszywe. To zniekształcone, przerażające wyobrażenie każdego z toyów. Kane wypuścił 12-minutowy film, w którym opowiada o Freddy. Oryginalnie miał być bardzo zniekształcony, ale stworzyli bardziej gładki, spójny design. Tak samo jak Toy Freddy jest bardzo dokładnym modelem, tak też chcieli, żeby False Freddy wyglądał jak model Scotta. Każda z fałszywych postaci posiada wyolbrzymione cechy oryginału, więc nie będą to koszmary z FNAF 4, gdzie wszyscy mają ogromne pazury, 4 pary zębów, wszystkie są takie same. Tak nie będzie. Dużo pracy weszło w zaprojektowanie każdej postaci z osobna. Roboty posiadają 3 formy: dokładny, pośredni i fałszywy. Każdy z nich powoli zmienia się w potwora. Jeśli oglądacie ten film jakiś czas po premierze, to cały zestaw fałszywych jest już ukończony. Jak pracuję nad tym filmem, to kończymy już Mangle, ostatni model z 10. Widzieliśmy już Freddy'ego, widzieliśmy teaser BB. Można z tym wszystkim wiele ciekawych teorii robić. Jeśli miałbym zgadywać, w tej fałszywej sekcji gry może chodzić o to, żeby nie pozwolić robotowi zmienić się w potwora. Jeśli nie, to może będziemy musieli bacznie ich obserwować i w odpowiednich momentach reagować. Ale ta pierwsza opcja bardziej mi się podoba jako pomysł. Ciekawi mnie też, czy będziemy walczyli tutaj z wieloma potworami naraz, czy może każdy poziom to będzie 1 na 1 z konkretnym tojem. Pasowałoby to, zwłaszcza dlatego, że ta sekcja zastępuje minigierki z oryginalnej gry. Ale pytanie, czym ta sekcja jest? Wydaje się dosyć oczywiste, że chodzi o lęki Fritza, choć nie mamy pełnego potwierdzenia. Ale pierwszy reveal nazywa się Bear in Mind, co jest górą słowną, bo oznacza miej na uwadze, ale dosłownie używa słów niedźwiedź w umyśle. Lęk Fritza robi tutaj całkowity sens. Ale wciąż nie rozumiemy, jaką formę miałby ten lęk przybrać. Czy protagonista to Fritz? Możliwe, choć chyba mało prawdopodobne. Patrząc na te potwory i też trochę na starą fabułę Pop Go's, to wydaje mi się, że Evergreen wciąż skupi się o roboty. Fritz próbuje pokonać swoje lęki na niekonwencjonalne sposoby. Panika wygląda robotycznie, więc protagonistą może być robot. Albo Strings, albo Simon, albo jakiś inny o nowej nazwie. Może zespół pociągnie wątek z Pop Go's 2, gdzie mózg Fritza jest podłączony do Weaselware i bezpośrednio będziemy zwalczać jego lęki. A może wydarzy się coś podobnego do starego Pop Go's. Tamtejsze minigry były jedynie wizualizacją i testem. Simon zademonstrował, w jaki sposób pokona lęki Fritza, a także chciał sprawdzić, czy umie manipulować innymi. W Evergreen mogłoby to działać tak, że Fritz stworzył robota, który ma pokonać jego lęki. Walka z fałszywymi tojami to test, żeby upewnić się, że robot jest w stanie ich pokonać. Gdyby tak było, to pewnie istniałby poprawny i niepoprawny sposób na wygraną, taki typowy FNAF sekret do rozwiązania. Dowiadujesz się o problemach Fritza, znajdujesz rozwiązanie, a potem wprowadzasz je w życie. Podstawowo byśmy się po prostu przed nimi bronili, a w prawdziwym zakończeniu byśmy je zwalczali. Gdyby tak było, to schemat byłby bardzo podobny do minigierek z Pop Go's 2016, ale naprawiałby stare problemy, bo fałszywe roboty są dosyć podobne do luksów. Są czymś całkowicie przeciwnym, są w końcu wrogami, ale znajdują się w tym samym kontekście walki z lękami Fritza. To tak jakby stare minigierki skupiały się o toje, a nie o Pop Go'sy. Problem wtedy był taki, że luksy to nudne i wyłącznie fabularne postacie bez większej roli. Falsy to fabularne postacie, ale też faktycznie przeciwnicy. Ten sam koncept, ale mający znacznie większą rolę w grze. Tak to rozumiem. Choć pamiętajcie, to teorie. Same fałszywe toy animatroniki to jest dosyć fascynujący koncept, który można rozbudować na wiele różnych sposobów. Jestem ciekaw tego, co zrobi tutaj zespół Evergreen. Przechodząc teraz do mniejszych newsów, w grze pojawią się drobne bariery, które mają umilić grę i dodać trochę regrywalności. Ma pojawić się 50 skinów na telefon i 50 kart kolekcjonerskich. Będziemy je odblokowywali, zdobywali walutę w grze. Zespół dużo inwestuje w takie miłe, małe bonusy, żeby dodać trochę więcej życia w grze. Na październik tego roku wszystkie karty są ukończone.
Karty są kanoniczne, więc jest to po prostu merch rozdawany, sprzedawany w Pogos Pizzeria. Emil bardzo fajnie bawił się z tymi kartkami. Jakiś czas temu mówiłem o shaderze, który pozwala poruszać tę kartą w 3D i nadaje taką fajną teksturkę. Ostatnio pokazane zostały też specjalne holograficzne wersje tych kart. Dużo zabawy jest włożone w tą część gry. Skiny na telefon też są dużym tematem ostatnio. Niektóre z nich zostały już pokazane publicznie. Istnieją proste kolory, ale jest też Hand Unit, zegarek z Security Breach, skin Vintage i Retro. Pojawi się także skin inspirowany FNAF 3. Te rzeczy są akurat niekanoniczne. Po drodze Kane pokazał też parę skinów, które z różnych powodów zostały odrzucone z gry. Jukebox miał być w ogóle animowany i mieć dodatkowe funkcje. Zbyt ambitne. Taki przykład. Ale wszystko to będzie fajnym dodatkiem do Evergreen. Poza tymi bajerami od czasu do czasu dostajemy informacje o drobnych modelach, które są tworzone, żeby można je było wykorzystać w różnych pokojach. No i nie martwcie się, że zespół tworzy jakieś znajdźki zamiast pracować nad główną grą. Dopiero co pokazałem wam fałszywego Freddy'ego. Masa ważnego kontentu jest regularnie tworzona, wszystko z tą grą jest dobrze. The Joy of Creation Ignited Collection to gra, która mogłaby być jedną z pierwszych gier ukończonych w fanversie. Takie Flamtis to był ogromny speedrun, ale The Joy of Creation mógł być drugi, gdyby nie problemy. Bo zaczęło się od tego, że Nixon pracował nad Dark Deception, nad Evil Noon dla Glowstick Entertainment i nie mógł pracować nad Ignited Collection. Dopiero w tym roku, od początku maja, był w stanie zacząć się z tym projektem bawić na poważnie. I pierwszym zadaniem, jakie miał do wykonania, były nowe modele Ignited animatroników. Oryginalnie planował użyć modeli z Help Wanted, ale potem zmienił zdanie. Własne modele mogły być znacznie lepszej jakości, być bardziej dostosowane pod potrzeby, które miał w grze. Nixon nie jest jakiś bardzo aktywny na Twitterze, ale pokazał pewne rzeczy, takie jak teksturki animatroników, opadające kable w czasie rzeczywistym, ładnie to wygląda. Nixon przez jakiś czas szukał porządnego modelera, który mógłby stworzyć animatroniki, których potrzebuje. I znalazł. Co sądzicie o animatroniku, który został pokazany pod koniec października? Bardzo ładnie wygląda. Nixon dużo się bawił z tym, żeby ten robot graficznie wyglądał dobrze, profesjonalnie, masa pracy w niego weszła. Także wszystko to zostało porzucone. Ten model nie zostanie użyty w grze. Jak się okazało, twórca tego modelu był nieletni, albo Nixon tego nie załatwił, albo modeler przemilczał parę informacji. Tak czy tak, głupia sytuacja. Masa straconego czasu. Pamiętajcie, Fanverse to nie jest już pierwszy lepszy FNAF fangame, tylko poważna produkcja, oficjalna gra. Wchodzi w ten projekt papierkowa robota, umowy, faktyczna praca, więc nie można do takiej pracy brać nieletnich. Jakieś do połowy roku pracy w ten sposób po prostu przypadło. Z informacji, które Nixon podał jednak na Twitterze, zastępstwo zostało znalezione dosyć szybko w zeszłym miesiącu. Za jakiś czas pojawią się nowe rendery, nowe animacje z jeszcze nowszą wersją Ignited Freddy'ego. No i to też powinno być w miarę oczywiste, że przez te pół roku było robione więcej niż tylko modele animatroników. Na przykład w lipcu Nixon pokazywał generator poziomów do segmentu Reborn. Kiedy jedna pewna FNAF drama miała miejsce, pojawił się też pomysł na to, żeby powiększyć arsenał The Joy of Creation o Fanverse. Po co robić grę, w której dzieła Scotta Caftona gnębią Scotta Caftona, jeżeli możesz zrobić grę, w których wielu deweloperów mierzy się ze swoimi własnymi tworami? Oczywiście nic oficjalnie nie zostało ogłoszone, ale istnieje szansa, że jakiś pomysł powstał, że deweloperzy gdzieś prywatnie przedyskutowali, jak będzie wyglądała fabuła w tych nowych remake'ach starych gier TIOG. Byłoby naprawdę ciekawie zobaczyć Ignited Pop Go'sa, Candiego plus animatroniki. Co będzie, tych jeszcze przekonamy. Od czasu pojawienia się FNAF Plus na Steamie niewiele nowych rzeczy się wydarzyło. Fisnom wrzucił halloweenowego arta, który po podświetleniu pokazuje zęby plus Freddy'ego w rogu. Nic jakoś szczególnie ciekawego tutaj nie widać, chyba że bardzo chcieliście zobaczyć tabliczkę na temat mokrej podłogi z podobizną Helpiego. Choć informacji na temat FNAF Plus nie było, była za to walka pomiędzy Fisnomem a Dawko o teaser do FNAF Plus. 3 rundy Wormsu. Jeśli Dawko wygra, dostanie teaser. Jeśli nie, to nie. I'm going for that guy. Specifically. High Cup now! I po 3 rundach wyszło na to, że był remis. Jako że nikt nie wygrał, to Dawko teasera nie otrzymał. Fisnom miał gotowy zrobiony teaser, ale nigdy go nie dostaniemy. Może dostaniemy w przyszłości, może usuną go na dobre, nie jest jasne. Dawko otrzymał jedynie nagrodę pocieszenia, czyli build FNAF Plusa. Popatrzcie tutaj, jak niesamowicie ta gra wygląda. Oczywiście Dawko dostał program, który jest żartem. To tutaj to nawet nie jest faktyczne menu do gry, tylko coś, co Fisnom sobie złożył, żeby imitowało menu z FNAF 1. Jedyne, co tutaj naprawdę dostaliśmy, to parę nowych renderów postaci do gry. Niestety Dawko nie udało się wygrać tego teasera. Ale mamy jednego newsa, który sugeruje, że gra jest bardzo blisko ukończenia. Mowa o 3. sezonie streamu Fisnoma. Phil uznał, że zamierza skończyć grę
i wtedy zakończyć ten sezon 3 streamów. Zostało mu parę rzeczy do zrobienia. Mówił o menu, postgame, loading screen, render na zakończenie, bardzo dużo efektów dźwiękowych, potem oczywiście poprawki, usuwanie błędów, tego typu rzeczy. Obiecał też jeden nowy, konkretny rodzaj streamów. Development streams! Fisno będzie pracował nad tą grą w weekendy na żywo. Raczej możemy oczekiwać, że nie będzie tam żadnych spoilerów i będzie pokazywane tylko to, co Phil jest gotowy pokazać, ale jak już powiedział, te streamy mają być niewiarygodnie nudne. Nie będzie za dużo gadał, nie będzie żartował, po prostu skupi się na produkcji gry, robi je bardziej dla siebie i spodziewa się, że nie będą miały one za dobrej oglądalności. Po prostu chce mieć to wszystko gotowe i załatwione. Kiedy skończy grę, to sezon streamów się skończy, a on poświęci się całkowicie ostatecznym testom nad grą, bugfixy i poprawki. Gdzieś w tym okresie powinniśmy dostać trailer, datę premiery, no i to w końcu będzie tyle. FNAF Plus prawdopodobnie wyjdzie gdzieś we wczesnym lub w połowie 2023 roku. Tyle mniej więcej wynika z informacji, które do tej pory mamy. Poza samymi grami spójrzmy jeszcze na merch, a tym się tylko rozpędza, z dnia na dzień coraz więcej ogłoszeń. Niedługo to wydaje mi się, że to nie będzie aż tak ciekawy temat i nie będę musiał nawet o tym opowiadać. Nie mam tyle czasu, żeby wam opowiadać o każdym jednym Funko Popie, czy koszulce Game Theory, czy innym merchu. Ostatnio wyszły bardzo specjalne, nietypowe Funko Popy, które do niczego nie nawiązują i to jest już bardziej temat na odcinek. Chociaż nie na ten. Teraz omawiam Fanverse. I z Fanversa jeszcze mam póki co czas opowiadać. Figurki YouTube to już trochę daleka przeszłość. Pojawiły się, zostały wyprzedane, temat się zakończył. Od niedawna ludzie już pokazują swoje figurki, bo do nich dojechały. Ja na przykład zamówiłem Popghosta i Candy'ego i czekam. Nie wiem, czy to błąd, czy prawda, ale dowiedziałem się, że Candy jest w drodze, a Popghost jeszcze nie. Mam nadzieję, że po prostu oboje jadą jedną przesyłką i to jest błąd na stronie. Okaże się dopiero, jak mi paczka przyjdzie. Na streamie charytatywnym dołko wyjawiono też przypinki z postaciami z Evergreen, także robione przez YouTube. Jest to tylko mock-up, więc finalny produkt może wyglądać trochę inaczej, ale na ten moment mamy właśnie tyle. Dostaliśmy też pluszaki Funko, Popghost, Candy, a także z powodu jakiegoś błędu dziwnego klasyczny Blake z Popghost 2016. Mam nadzieję, że te pluszaki trafią kiedyś do Polski, bo nie chcę się męczyć z zagranicznymi stronkami, potężnymi cenami dostawy, ale wygląda bardzo fajnie, chciałbym mieć każdego z nich. Z następnych pluszaków wiemy jeszcze o merchu z Hex, czyli te pluszaki z magnesami, które rozkładają się na części. Ogłoszono Popghosta i Candy'ego, choć oboje wciąż jeszcze są we wstępnej fazie produkcji. Kane wyjaśnił, że każdy pluszak w ich filmie przechodzi przez kilka różnych prototypów, zanim zostaną zakończone. Pokazał więc pierwszą i drugą fazę Popghosta. Miał tutaj miejsce dosyć spore zmiany i prawdopodobnie jeszcze ich trochę dojdzie. Bardzo mi się podoba, że starali się uchwycić tą teksturkę drukarki 3D, bo naprawdę to daje ciekawego, nietypowego kształtu pluszakowi. Jest też pluszak Candy'ego i oboje mają coś w ręce. Popghost ma głowę Black Rabbita, a Candy ma burgera. Fajny koncept. Sam Hex jest w trochę ciężkiej sytuacji, bo te pluszaki już na start były drogie, a teraz problemy, inflacja, podniesienie cen, magnesy będą jeszcze droższe. Dołko mocno popycha pomysł, żeby powstały wersje bez magnesów. Po prostu zwykłe pluszaki, które nie rozwalają się na części. Niższy to trochę oryginalny koncept, bo one powstały po to, żeby być rozkładane na części, ale takie zwyczajne wersje byłyby tańsze niż obecne, bardziej dostępne dla wszystkich. Ten merch fajnie wygląda, więcej jest przed nami. Merch z FNAF Plusa na przykład nie pojawi się przed premierą gry. The Joy of Creation też powoli pewnie dostanie coś więcej niż ta pojedyncza figurka YouTube. Ale na ten moment to tyle. Ostatnio dostaliśmy sporo ciekawych rzeczy. FNAF 4, fałszywe animatroniki w Popghost, problemy w pracach nad The Joy of Creation, streaming Fisnoma i potencjalny FNAF Plus już gdzieś za rogiem. Z tego koniec, więc zapraszam was do innych filmów na kanale. Ostatnio robiłem, uwaga, ostrzeżenie, pozytywny film na temat Security Breach. Rozumiem. Więc możecie spojrzeć na to, co tam było omawiane. Ostatnio dostaliśmy parę informacji na temat aktorów do filmu FNAF i jeszcze tego nie omawiam, ale możecie obejrzeć mój stary filmik sprzed 2 miesięcy, który omawia inne filmowe newsy. Na ten moment mogę tylko podziękować za oglądanie. Do zobaczenia w następnych filmach.